Witam serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o platkach Tampico. Xiphophorus variatus Tampico. Tampico to miasto w Meksyku. I w tym mieście, w centrum miasta, znajduje się laguna, która się nazywa Laguną Carpentera. Ta laguna wraz z otaczającym terenem to tylko 150 hektarów. No i jest tam dość duża presja urbanistyczna na to miejsce. No ale laguna plus estuarium i otaczający to teren, zostało to zachowane. Przypuszczam, że jest tam jakiś rezerwat zrobiony obecnie. Laguna charakteryzuje się dużym bogactwem zwierząt, roślin, ryb. Między innymi jest tam łowisko krokodyli, jeżeli chodzi o ciekawostki. Zobaczcie sobie sami teraz to miejsce. Podam może karmę, to ryby się troszeczkę skomasują w jednym miejscu. Te platki, które tutaj widzicie, nie rosną do dużych rozmiarów. Tutaj można sobie zobaczyć dwóch samczyków, którzy sobie pozują. Idealnie, że dzisiaj chłopaki to robicie. Rybki dorastają w przypadku samic do jakichś 3,5-4 cm. Samce do około 3-3,5. Wyglądają identycznie jak samiczki. Są może nieco bardziej ubarwione i na płetwie grzbietowej można zauważyć troszeczkę koloru. U samiczki ta płetwa jest przeźroczysta. Tak poza tym dokładnie tak samo są te ryby ubarwione. Niezwykle spokojne platki. Powinny być trzymane samemu. Próbowałem je trzymać z innymi rybami, jednak jest to niemożliwe. O ile dorosłe ryby są w stanie jeszcze przetrwać z innymi większymi rybami lub też rybami podobnych rozmiarów, bo miałem je z limkami Nigro fasciata, to na rybek całkowicie przegrywa konkurencję i powinien być trzymany osobno. Najpierw po prostu trzymać je w jednym akwarium osobnym. Minimalne rozmiary takiego akwarium to według mnie 80 cm na 40 na 35, czyli 100-litrowe standardowe akwarium. Jeżeli chodzi o parametry wody, woda powinna być od neutralnej do lekko zasadowej. U mnie jest tutaj tak gdzieś 7,5. Nie dodaję bufera tutaj do tego akwarium, żeby zwiększyć to pH do 8,5. Tutaj do budowy wody, oprócz tego, że posługuje się odpadem z wody RO, ale można użyć wody kranowej, cofnijmy. Można użyć wody kranowej. To dodaję preparaty do tej wody. Może być to coś w stylu tego hobby Gupy Fit, czyli remineralizator do wody RO. Ewentualnie można sobie wzbogacać kranówkę, jak nie mamy RO. A ja osobiście stosuję tutaj coś takiego, sole dla krewetek Sulawesi. No i nie dodaję tutaj soli.
z tego względu, że no, raczej ta woda u nich tam w lagunie no, nie jest blisko morza i ta woda w związku z tym nie zawiera soli w sobie za bardzo. Przynajmniej nie w takich ilościach, jak ma to w przypadku na przykład limek ich biotopów. Jeżeli chodzi o rozmnażanie, no to co 4 tygodnie mniej więcej pojawia się kilka młodych. Nie są jakieś bardzo płodne, zazwyczaj są to 2-3 sztuki. Natomiast ryby nie polują na swoje młode, więc tych młodych jest coraz więcej. Za chwilę sobie ich poszukamy. Przed chwilą były, ale teraz tu są straszne gonitwy. Widzę, że nawet nie bardzo je jedzenie interesuje, przynajmniej no, tą samicę tak, ale samce tutaj szaleją po akwarium. Jak widać, potrafią być dość aktywne, ale zazwyczaj te ryby są bardzo spokojne. No i powolutku pływają sobie po akwarium, tak jak te tutaj, zainteresowane jedzeniem. Obecnie moja grupa składa się z 7 ryb dorosłych. O, tam chyba jest młoda ryba albo krewetka. Nie, to krewetka. No tak, oprócz tych ryb tutaj w akwarium możecie mieć spokojnie krewetki. Najlepsze są neokaridinie, jakieś kundle. Wtedy nie będzie wam żal, że będą polować na te oseski. Ja sobie zerknę za jakimiś młodymi. No nie mogę sobie znaleźć żadnych młodych. To zamieszanie wypłoszyło je, ale można za to poobserwować zachowania godowe samców. Rzadko dochodzi do tego, żeby się skubały, aczkolwiek zdarza się. Natomiast walki zazwyczaj ograniczają się właśnie do takiego pozowania. O, dokładnie w ten sposób. Krążą wokół siebie. No ale tutaj widzę, że jakaś zabawa odchodzi. Ryby się gonią. Widać, że zbiornik naprawdę im sprzyja. Powinien mieć miejsce do pływania, tak jak tutaj to można zobaczyć, i powinno też być gąszcze. Tak jak wspomniałem, one nie polują na swoje młode, ale samica, kiedy rodzi, no, musi się gdzieś schować. Zatem jak widać, te samce potrafią być dość natarczywe, więc tym bardziej powinno być miejsce, gdzie samica może odpocząć od ich amorów. Widzę, że tam się za filtrem schowały. Widocznie tam rozwielitka się napławiła. O, znowu są. I zbiłem je z pantałyku. Jeśli chodzi, jeszcze o tym nie wspomniałem, jeżeli chodzi o GH, no GH tutaj nie wiem, powinno być koło nie wiem, 15, no i KH około 6-7. Jeżeli chodzi o TDS, to jest 506, no i tej 500 się tutaj z nimi trzymam. Przy okazji dość dobrze jednak rosną jeszcze rośliny przy takiej wodzie. No, brak soli powoduje, że możemy skorzystać z większej ilości gatunków przy obsadzie akwarium. Ten tutaj przód, on póki co jest wolny, ale z czasem chciałbym, żeby była w całości taka kępa. Powyżej ryby będą mogły sobie swobodnie pływać. Cóż mogę powiedzieć? No na pewno jest to ryba raczej delikatna, według mnie. Podmianki wody ja robię akurat w tym akwarium raz na 2 tygodnie, dlatego że jeszcze póki co nie ma dużo ryb. No i w stosunku do objętości zbiornika mogę sobie pozwolić na to, żeby tą podmiankę robić co 2 tygodnie, ale przy większej ilości ryb docelowo, mam nadzieję, że tak będzie, podmianka powinna być raz w tygodniu i zalecałbym podmiany tak około 50%.
minimum 30, ale najlepiej 50. Jeżeli chcemy mieć narybek i żeby nam się on rozwijał, no to musimy zbijać azotany jak się tylko da. Pomaga w tym właśnie mocna obsada roślin. No i jakby to jest według mnie warunek tego, żeby móc z powodzeniem chować te ryby. Z moich doświadczeń przynajmniej tak wynika. Tak poza tym, no bardzo wdzięczne ryby. Odjedźmy. Trzymane w grupie dostarczają wielu okazji do miłych obserwacji, tak jak na przykład z tymi samcami i tą całą gonitwą teraz. Widzę, całe towarzystwo się gdzieś pochowało, pewnie teraz polują na rozwielitki w tym gąszczu tutaj. Cóż mogę jeszcze powiedzieć o nich? To chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Najbardziej istotne informacje Wam podałem. Pomimo, że są to platki, no to nie są to te typowe platki maculatus, Xiphophorus maculatus. No i w związku z tym trzeba wziąć pod uwagę, że mogą mieć inny charakter. No i te są, jakby to powiedzieć, nie są jakimiś wielkimi oportunistami. W przypadku połączenia ich z jakimikolwiek bardziej dominującymi gatunkami, no to można się spodziewać raczej, że grupa nam powoli będzie wymierać, no bo nowe ryby nie będą się rodzić, albo będą się rodzić, tylko po prostu przegrają z innymi rybami. Jak to miało w moim przypadku miejsce? No to chyba tyle. W następnym filmie pokażę Wam moje nowe ryby. A na dzisiaj to będzie tyle. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. O, na koniec udało mi się wypatrzyć jedną młodą rybę. Tak wygląda ryba, która ma miesiąc czasu. Łatwo poznać, bo zaczyna jej się robić pasek na boku. O, i tyle widzieliśmy. Kiedy się rodzą, są szare. Natomiast po około 4 tygodniach zaczynają właśnie dostawać takiego z boku pastka, jak dorosłe ryby. No i od tego czasu są miniaturką dorosłych. Świetnie to wtedy wygląda. Takie mini Tampico. Pozdrawiam jeszcze raz. Cześć.